po technikum i tego nie wiedział. Och, jakie smaczne. Całą wiechę wzięła i gna. Dobra, jedziemy. Ze 150 metrów i jadę w kwadrat. To jest to pole tutaj. Ta trawa z koniczyną. Tak, koniczyńsko jakie wielkie. Trzeba maszynę rozłożyć. To nie będzie takie proste, bo tu jest tak koniczyna wielka, że szkoda mówić. Butelkę schowam w cień, żeby ta woda się nie grzała. Ależ koniczyńsko, Boże. Normalnie siana koniczyna, czerwona koniczyna, zobacz. To jest użytek. A tu jest trawa, to jest stokłosa. To jest stokłosa. Stokłosa, rajgrast. Że się trafia trochę rumianku, to pal go 6. Ale to jest normalnie użytek. No to jest rumian, to jest chwast. Jest trochę kamienia, będzie problem. Hektar 80 arów, sporo. Razem z tym nieużytkiem to jest ponad 2 hektary, no ale tu jest nieużytku, jest bagno, jest staw, krzaki, tam jest mokradło, to jest nieużytku. Razem z tym stawkiem to jest ponad 2 hektary działka, no ale wiadomo, wypada nieużytek. Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Reguluje cięgło, maszyna musi być do poziomu. Teraz maszyna jest odchylona, zostawiałaby grzybę, a z tyłu by przycinała, przecież trzeba wyreglować cięgło, łącznie i skręcić. Maszyna ma być równo. Objechałem jeden raz, już jest jeden bocian, już jest drugi bocian, są 2 bociany, ale jak pokoszę tutaj z 10-15 minut, a jak będę kosił pół godziny, to bocianów będzie na pewno już ponad 10. Bociany mają żer, bo maszyna zostawia tu, na razie jest mało, ale jak przyjadę parę razy, bardziej wtedy widoczne są te przejazdy, prawda? I bocian między tymi pokosami, on łapie myszy, łapie żaby, o już są 2. Jak kosiłem łąkę, to było ich tylko 18. Ładny był obrazek, tam na dole kosiłem łąkę, ona teraz jest zrolowana tam, bo to Monika ma zabrać. Ale piękny obrazek. No proszę, jak ładnie chodzi. I to jest tak, że ja jadę, a on obok dosłownie jest, tuż obok przy ciągniku jest, nie boi się. One już się przyzwyczaiły. Widziałem. Wyskoczyła mnie z krzaków i pobiegła tu. Sarny często, sarny są tu w polach, wszędzie są. Jest ich tu dużo. Mają co jeść, prawda? Koniczynka i do oporu. Zejdzie pan trochę na bok, żeby kamienie nie wróciło w nogę, nie daj Boże. Lepiej trochę w trawie stanąć, zawsze w trawie, to już trawa zamortyzuje. Jak kamień leci, to on się zatrzyma w trawie, bo to niebezpiecznie.
A ile bocianów jest w pracy? Krążą, no. Krążą dookoła, no nie? Ja założyłem ze 3. Bo ciężko mi się połapać, dlatego że pole jest duże, ono przeleci nad głową, wyląduje gdzieś, no nie? O, jak krążą, ale to nowy przyleciał. To jest nowy. On przyleciał stamtąd. One są cwane, jak zobaczą, że gdzieś ciągnik pracuje w polu, to one lecą, bo tu wiadomo, tu jest żerno, nie? Tu jest świeża trawa, tu są myszki, tu są żaby, a szczególnie tam jak się kosi przy tym. Tylko tam, o, tu przyleciał, ale tam sarny dużo mi wydeptały. I ta trawa jest tak gęsta, leży, że kosiarka po prostu zostawia takie zostawia czuby. Ale no niestety. O, jak one się przemieszczają z pola na pole. Z jednej strony na drugą. Tu są 2. Tam jest, już widzę 3. Zaraz będą się pędzać. Bo nasz pędza obce, bo nasz wie, gdzie jest nasze terytorium. Ale później już się pogodzą i będą wszystkie razem żerować. Dobra, wymieniamy noże. Koniczyńską rosło, jest długie, masa paszy. Tylko żeby dało to zebrać. Soczysta, zielona. 2, 4, 6. No niestety, te MPSOL-y nie są przygięte. Czyli tak tragicznie wielki kamień nie był. No jest przytępiony. Dostał kamykalnie. Myślałem, że jest gorzej, bo parę razy brzęknęło zdrowo. Raz, 2. Jest na trzymaku. Raz, 1 jest. 2. Do ostrzenia, który krzywy wyprostować na kowadełku i naostrzyć, aby miał krawędź ostrą, to on tnie, bo to jest duża siła obrotu. No i ten też jest wyszczerbiony, dostał kabyka. Trzeba go zdjąć z trzymaka. Noże firmy Kramp. A ślepaki tną, cholera. O, jakiego zabiłem ślepola. Jakiego ślepola. Ślepaki tną, idzie na deszcz. O, tu się nabiło. Wszystkie 6, wszystkie wymienione są. Kiedyś zapytał się mi jeden, a czemu kosisz? Jak miałem pierwszą kosiarkę rotację na 3, a nie na 6, bo tam jest 6 punktów, no nie, ale przez to są tylko otwory do wymiany, żeby wymienić trzymak na talerzu, no nie? Te otwory są wolne. Tu można, jak tam się wyrobi otwór przy trzymaku, to można przełożyć. Nigdy w życiu nie pracuje się na 6 noży na jednym talerzu, dlatego że noże by się zdarzały ze sobą. One muszą się mijać, bo inaczej gdybyśmy założyli trzymaki na wszystkie 6 otworów na talerzu, niestety tylko ogień by szedł. Pierwszy obrót, noże by noże uderzały, także ta maszyna na jednym talerzu ma po 3 noże montowane. A on się pytał, to tylko na 3 kosisz, a nie na 6? Ja mówię, jakbyś ty kosił na 6, co to by było? A on mówi, jak? Przecież jest miejsce. Ja mówię, że miejsce jest, ale to są miejsca do wymiany, tylko żeby przełożyć na otwory, jak się otwory wypracują. A nigdy w życiu do pracy, bo by się noże zderzały. A B. I to chłopak był po technikum rolniczym. O, a ja samouk musiałem go uczyć. To mówię, ty nie wiesz? Otwory są, żeby przełożyć trzymaki, ale nie do pracy. Do pracy się kosi tylko wyłącznie na 3 noże na jednym talerzu. A ba! Chłopak po technikum i tego nie wiedział. Człowiek przez życie to różne cudy słyszał. Czemu kosi na 3? Ale można łyka wody wypić, ona tu gdzieś jest w cieniu. Sarna nie wypiła, ale saren jest. O, Bociuś stoi i czeka. Saren jest, dlatego że dużo trawy jest wymlete, sarny są. I to z tej, z tamtej strony wyskakiwały i poszły tam w ten. Tam jest posiany chyba ten bobik czy łubin tam, dokładnie nie wiem, bo nie ścierałem z maszyny, to nie wiem. Także one mają tu raj. No dobrze. Tu chłodno, w ogóle przy tych olszynach chłodno. Także jechać. Puh.
bocianów się pojawiło, już jest 5, no nie? O, już jest 5 bociusiów, jak ładnie pracują. Hej, bociusie, cześć. O, stanęły głowy, poprzekrzywiały głowy. Bierzcie się do roboty. O, jeden coś złapał. I drugi coś złapał. Bierzcie się do roboty. I trzeci coś złapał, łyknął. O, jak ładnie zbierają. Mówię, jak kosiłem łąkę, było kurde 18 sztuk. Aż biało. Szybko trzeba parę godzin popracować, bo to jest takie pole niewymiarowe, prawda? Najszybciej się kosi, jak jest kawałek długi. Tu należałoby go rozciąć w środku, ale nie rozcinam go dlatego, że ta trawa jest taka no, poprzykręcana, jest poprzykładana, jest duża, urosła, bardzo gęsta. Są sarny tego, jest poprzylegana, także zostałyby grzyby, także lepiej kosić po prostu dookoła, z wszystkich 4 stron do samego końca. O, bociuś. Gruby pokos. No i co? Musimy iść do następnej roboty. Daniel przyjdzie, będzie kosił dalej. Ile razy nożyki wymieniane, tato? Raz. Raz wymieniałeś, ale wymieniałeś czy przekładałeś na drugą stronę? Wymieniałem, założyłem nowe. Założyłeś nówki. Także teraz zajrzyj, bo parę kamyków złapałem znowuż, jakie one są. No ale to tam wiesz, póki kosi. No kosi, ale to zajrzyj, bo... Nie no okej, jak jesteśmy i maszyna jest wyłączona, to Tak. trzeba to zrobić. Ale patrzę, że jeszcze Ale wiesz, kosi dobrze. ta co poprzylegana jest, zostawia czuby, cholera, bo... To po przyleganej nic nie zrobisz, koniczyna zawsze tak. To musiałbyś kosić, wiesz, o. A ona taka fajna jeszcze. Fajna, jeszcze ona nie, Do jedzenia. nie jest zdrewniała. A to Do czekaj, jedzenia. A to czekaj, rajwasz czy stokłosa? Nie pamiętasz? Ja to na to mówię życica, ale to Rzucica. No rzucica. co to jest, to Faktycznie, ale fajna trawa, fajna. aż takim agronomem to nie jestem. Fajna. Jak tam bociany nakarmione? O, tam wylazł, właśnie teraz z mokradła wylazł bocian. No i sarny tu są. Na koniec uważaj, czy czasem młodych nie Ciekawe, ma. czy nie będzie młodych saren właśnie. No, Bo, chociaż stare mi uciekały w różnych kierunkach. Wiesz? ale stara ucieka, a młoda jest często tak. Ja Głupia. podczas koszenia miałem wiele razy, tam kilka lat wstecz, że po prostu mała sarna, ona chowa się w tej trawie i No i później no na nieraz końcu nawet były takie przypadki, że po prostu Ginie. przejedziesz kosiarką, ginie, zabijesz ją, bo niestety. będę niósł pod pachę, zobaczę jak jałówki będą jadły, tylko nie tyle zielone. Będą jadły aż miło, to zaniosę do domu. Rzucę im na koryto od razu. Dobra, zobaczymy jak one wyglądają. Także dzisiaj w Rogórzu stołówka dla bocianów otwarta. Zapraszamy na świeże żaby, bo bociany lubują się w kretach, w myszach, w zaskrońcach i innych padalcach. Ale żaba to jest... No ale żaba jak deserek, jest mało pokarmu, to żaba też jest cennym pokarmem. Tak, to jest deserek dla niego. Tym bardziej, że po prostu no, są maluchy na gniazdach do wykarmienia. Ten od ciągnika tutaj zawsze mniej dostaje, czekaj. Nie, tu jest okej. A może przełożyć? Nie czepiamy się. A czekaj, Nie czepiamy się, bo słuchaj. Czekaj, obrócimy dalej, zobaczymy Czekaj. drugi, tak? No jeszcze na takich nożach będziesz kosił, wiesz. Jest okej. Jest dobrze. Może być jeszcze. Pogięte nie są, tniemy. Nie, dobra. Kosiłem na brzegu jałówką, no nie jesienią, do obory woziłem. Tak jak mi się trafił kamień, no to zabierałem go na No, ciągnik. tragicznie nie jest, ale to jest dopiero raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objazdów zrobione dopiero, także jeszcze wszystko przede mną, a teraz ja przejmuję stery. I później sprawdź Siadam na zmiennika. ile bocianów będzie na koniec roboty. Ja myślę, że jeszcze doleci z 5. Bo tu ich 5 jest albo 6. 5, 6, no mówię, w ubiegłym tygodniu pracowałem, pomagałem dla kolegi na jego gospodarstwie. Pracowałem talerzówką w polu, to miałem 25 bocianów. Za talerzówką chodziły, wybierały, robiłem na takich terenach, gdzie tereny są na wiosnę podmokłe, to takie żmijki wybierały, czy to jakieś zaskrońce, czy to jakieś, nie wiem, co to, takie wybierały, bardzo dużo tego było. No i chomiki polne, no to też takie ni to szczur, ni to mysza, Tak, ładny chomik. ale o dziwo, patrząc na bociana, jaki ma dzióbek cieniutki i jaka szyja cienka, że tego chomika jak połknął, to taki mu tutaj gul stał w tej szyi. Myślę, kurde, udusi się. On stał
Łyknął parę razy, Połknął. poszło i poleciał. Jakie to ma kwasy, że to, Także- że to skórę kreta złapie. Kret ma przecież bardzo mocno skórę. On tego kreta strawi. Dobra, Dobra. lecę. Biorę dla Jakim biegiem kosisz? Ja wiesz, 4 terenowo. Tak powoli? Bo jedynko, no spróbuj, widzisz tak, może Daniel ci powie, jak już obkoszone jest to tak, tą stronę, tamtą i tamtą jedź normalnie jedynko drogowa, a tu jest 4. Ale ja go i tak przetnę na pół, bo on jest taki nieforemny, ten no kawałek, to to... przetnij go. Bo to potem dużo się traci na tych czasu, na tych uwrociach, nie? No możesz przeciąć. Także przetnę go na pół i zrobię z tego 2 części, będzie szybciej. Jak uważasz? Tu koziołek czyścił różki. To jest robota koziołka, ta kora pozdzierana z tych młodych jarzębin. Tu koziołek czyścił różki. O, widać, pozdzierane do białego. To jest koziołka robota. Wezmę pod pachę, zobaczymy jak jałówki ładnie to jedzą. A po wieczorem przyjadę i nabiorę na przyczepkę. Ładnie jest, latem na wsi, prawda, jest ładnie. Pachną kwiaty, zioła, prawda, taka koniczyna to jest kupa paszy. Koniczyna jest ta trawa tam życica, czy... Ja najbardziej potrafię odróżnić kubkówkę i tymotkę. Bo kubkówka to ma taki znaczny kłosek, a tymotka to ma wałeczek. O, tu rośnie kubkówka, pokażę. Tu rośnie kubkówka na miedzy, widzę. To jest kubkówka. Ma taki kłosek. A tymotki tu nie widzę, tu nie ma tymotki. To jest typowa kubkówka. Ona bardzo szybko na wiosnę idzie, bo ta druga, ta życica jest bardziej miętka, a kubkówka to już jest twardawa. Ale ciekawą rzecz powiem, przecież kiedyś miałem tą tymotkę nasienną, to się kosiło w sierpniu, tak jak zboże. Wymacało się na polu, się kosiło kombajnem za drut, to będzie lepiej iść, bo tu jest siano zebrane. Tu właśnie wczoraj było zgrabione do końca, zabrane. W niedzielę żeśmy zabierali, tu było, na tym polu było coś ponad 600 kostek. I jak się to tymotkę zebrało, to tą słomę po tej tymotce, to ludzie jeszcze zbierali na siano. A przecież to była połowa sierpnia albo dalej. To było tak twarde, ale bydło, konie to jadły, nawet na sieczkę tak żnięto. Po prostu kiedyś ludzie inaczej krowy karmili. Bardziej była wykorzystywana słoma, bo były konie robocze. Nie było ciągników, a koń roboczy przez zimę też musiał zjeść, prawda? To dla koni to się rżnęło sieczkę i się osypywało sieczkę tym śrutą. Polewało się wodą sieczkę, żeby zmoczyć trochę. No i konie jadły, to był tak zwany obrok. O, trzeba będzie przejść i zebrać kamyk. Widać, że nóż go złapał trochę, no nie? Bo jest obity. Kamyka jest, przejdę się. To teraz łatwo zebrać, bo jest czysto wygrabione. To po prostu ten kamień jest widoczny. Widzi pan, to grabiarka wydłubuje też. Mógłbyś na wiosnę zebrać jak najczyściej, ale który leży pod wierzchem, to grabiarka go grzebnie, czy przytrząsacz, prawda? Grzegnie bo palcem i wyrzuci go na wierzch. Trzeba zbierać. No już mam w ręku 4 kamienie. I tak jakbym poszedł, to spokojnie pochodzić do obiadu, parę godzin po obiedzie i zbiorę wszystko. I wtedy już jest bajka. Także idę, żeby nie było pustych przebiegów, to kamienie niosę. I trawę. Drodzy internauci, niosę pod pachą wiąchę koniczyny i sprawdzimy, czy nasze jałówki będą to degustować, czy im posmakuje, bo one dostają tu na zmianę, to siano, to zboże młode im się kosi, to jak gdzie, jak jest czas. Jak woziliśmy siano, to nawet nie było czasu ukosić, to dajmy normalnie siano z kostki i jadły. O, tu jest koszone młode zboże, jest koszone z tym, z grochem. Prusiańki, prusieńki, chodźcie, zobaczycie, czy smaczne, chodźcie. Zobaczycie, czy smaczne? Oj, smaczne, na pewno smaczne. Na pewno. To inaczej nie ma, zobacz. Smaczne? O, pewnie, że smaczne. Masz. I tej dużej też dam. Chodź, Zuzia. Chodź, Zuśka, jadalne, zobacz. Och, jakie smaczne. Całą wiechę wzięła, tak? Proszę bardzo. Czyli jadalna koniczyna. Smaczna. Mądrale, aż na rogach masz koniczynę. Zuchy. Smakuje, to dobrze.
Dobra. Chustka na głowę, taki dziurawa, już niestety się wynosiło. Trzeba wyrzucić ją won, jak to się mówi, w szmaty. Już jest dziura, już jest do niczego. A to z tego można zrobić. Złożone jest na pół, jest. I teraz proszę pana, z scyzorykiem ciachnąć. Ciekawe, czy to się da tak się popluć. Ciekawe. Czy to akurat dobrze się rozpruje. O, posiepało się, będzie się siepać. Ale Boże. Tu frędzle to nie. No fajnie, frędzle mogą być z tyłu, a nie z przodu. No chyba, że wycieraczkę z przodu pan zrobi. Żeby szybę przecierało. Nie, no nic z tego nie będzie, proszę pana. Do licha. Nie, Nie łapie. na trójkąt. Dobra, jakoś tam wytrzyma dziś do wieczora. Jest? No a jak? No dobrze, no. Dobrze, pokażę te maszyny, pójdziemy, pokażę przyczepę samozbierającą. Tylko mogę pokazać wam przyczepę i dmuchawę. Nie zaparzę. Spokojnie. Moje stopy są odporne. Nie jestem człowieczkiem z miasteczka. Małego ani dużego, tylko jestem ze wsi. Mam grubą skórę. Jestem człowiekiem podobno gruboskórnym. I nie jakieś tam pierdołki. Nie jestem czuły na jakieś tam drobne pierdołki, za przeproszeniem. Idziemy. Dziewczyny patrzą, tak, patrzą dziewczyny. Łobuzice. Pasiecie się? Paście się. Piękna krowa, piękne krówsko, piękne, piękne. O, jakie piękne krówsko. To jest przyczepa samozbierająca. Zakładało się na dolny zaczep i proszę pana wałek przekaźnika. Ona ma podbieracz, podbieraczem brała siano. Tu jest nagarniacz i tym nagarniaczem wbijała siano na pakę, jak to się mówi, na pakę. Na polu jest siano, zgrabione w wałek, suche siano, oczywiście suche. Okraczało się ciągnikiem ten wałek, czyli koła szły po bokach, wałek w środku. Wałek tutaj się opościało się nagarniacz, podbieracz. Tu jest podbieracz. Podbieracz na dół, jedna, druga strona i on tam palcami podbierał siano, a tu nagarniacz wbijał je w gardziel, po prostu tam jest gardziel. Tym nagarniaczem wbijało siano i na dół i znowuż do góry. Automatycznie tu siano szło z wałka, nagarniane podbieraczem, a ta przekładnia tego nagarniacza i te palce, które tam są stalowe, wbijały je tam do góry. Jak już wbiły do samej góry, to się podciągało tutaj taśmę, zaciągało się, tą belę siana przemieszczało do tyłu. Jak się przemieszczyło o tyle, automatycznie to się robiło nie zatrzymując się. Jak już traktorzysta widział, że siano wbija się tam jest do samej góry, no nie, podnosi linki, to automatycznie puszczał taśmę do góry, do przesuw po podłodze, przemieściło to, wbijało następno, bez zatrzymania się. To robota szła sprawnie. Jak już nabiło się, czuło się, że już jest podrzuca ciągnik, bo to wiadomo siła tego siana wbijanego, tak już dyszel podbijało do góry, to znaczy, że przyczepa jest załadowana pełna. Podbieracz się podnosiło, zapinało się łańcuszki tam takie zabezpieczające na bokach i jechało się do gospodarstwa, cofało się pod dmuchawę, poszła krowa. Podnosiło się klapę do góry, idź krowa, idź won, idź, bo pobodziesz, idź, bułana, idź, bułana, idź, mówię, idź, przyjaciółko jedna, idź, ja wiem, machniesz rogami, będzie tak jak z tą moją ręką. I tymi listwami
puszczało się taśmę w ruch i ona stopniowo całe to siano wywalała. Co nam tu się nie podobało? Ona jak nowa była, to była zasznurowana, nie stalową linką, tylko linką taką, no tam takie tworzywo, jak to te tam różne sznurki plotu z byle czego. To się raz, dwa porwało, posiepało się, to my żeśmy się wkurzyli, kupiliśmy zwitkę stalowej linki, tak jak widać, i wciągnęliśmy stalową linkę. No ta linka się nie rwie. O, tu można zobaczyć, tu są przelotki, tu jest ogniwko, wszędzie są przelotki przyspawane. No, tu już jest drut zaciągnięty i tak powinno być. O, nawet widzi pan, płaskownik wygięło, prawda, bo to siła siana. Jest prasa kostkująca, już ona teraz jest własna, bo ją kupiłem jakiś czas temu. I teraz mówię, tego się nie używa, dlatego że kostka tyle jest wygodniejsza, że po prostu no, zwalić na górę w zimę też, to się wejdzie, kostek na przerzuca, cyk, cyk i już no nie trzeba tego siana widlami, prawda, tam się kurzyć i wyrywać go, bo siano, żeby złożyć, żeby go, jak to się mówi, zmieścić dużo, trzeba było od dmuchawy rozkładać, deptać, wiadomo. Ktoś wrzuca, ktoś musi być tam na górze kierownikiem kurzu, tak to się nazywało, bo tam jest straszny kurz. Grabi się grabiarką, zbiera się przyczepą, jakiś tam grudka ziemi się trafi, prawda, jak ona później przejdzie przez wirnik dmuchawy. Tak, dmuchawa ma duży wirnik, pokażę wam ją, bardzo duże obroty i te siano po prostu, one jest, jak bardzo suche, to ta wirnikowa dmuchawa rwie je, łamie je, po prostu tnie je na krótkie. Także tam fruwa tego kurzu masę i kierownikiem kurzu na górze być to nie jest ciekawie. Ja byłem. Przywoziło się po 60, po 80 tych przyczep na górę. To 80 takich przyczep rozładować i tam na górze udeptać tego, to ja czułem się kierownik kurzu taki z uprawnieniami. Nikt nie wytrzymał, ale Romek wytrzymał tam w kurzu. Oni pojechali brać, ja rozgarnąłem siano, tam jeszcze miałem chwilę poleżeć od tego już jak przyjechali, słyszę dmuchawa, już obrotów nabiera, no to ja zrywałem się i znowuż kierowałem, bo dmuchawa miała taką czapkę kierowaną, że można było skierować siano tu, wyżej, niżej, tam skręcić, no i tak się kierowało po zasieku, a jak już rozładowali, natomiast jak nieraz mi się zapchało, to było tak umówione, że ja wtedy widłami stukałem na płask w rurę dmuchawy. Jak 3 razy uderzyłem, to znaczy, że stop, nie ładować więcej. No oni już nie ładowali, dmuchawa chodziła na pusto, a ja musiałem tam coś rozciągnąć, skierować tą, jak to się mówi, tą czapkę gdzieś na bok, żeby siano skierować na bok. No i dalej szło. I tak się woziło. Ona służyła na ładnych kilkanaście lat. Jest widać niezużyta, łańcuchy są całe, listwy są całe, jak widać, no nie, jest cała. No nie była to duża przyczepa, no ale jak to się mówi, tu 100 na siana na nią wchodziła, spokojnie. Ale w kostkach na tamtą przyczepę czarno, co tu stoi, to włożę więcej siana. Bo kostki jednak to jest siano sprasowane, prawda? To jest kostka, to jest zbita masa i się układa szczelnie, no w kostkach wezmę więcej. Prasować to siano, to takie 2 przyczepy wsadzę na to jedno, na tamto jedno transportowo. To my mamy już, jak to się mówi, sprawdzone. A dmuchawa pokaże, jest dmuchawa, idziemy. Tu się zapinało haki. O! Te haki musiały trzymać, bo ja kiedyś widziałem taki przypadek, że jeden gospodarz nie sprawdził, że tu haki są zamknięte i prawda, zaczął siano pchać do tyłu. Proszę pana, hak był tak i co się stało? Siano podparło i otworzyło sobie kosz. Gospodarz jedzie, zbiera, przyczepa ciągnie niepełna. W końcu obejrzał się, a na polu z tyłu kupa siana. Tu ładował, a tam z tyłu wyrzucał. Także o hakach trzeba było pamiętać po prostu, że tu są haki. Tu musi być zapięte, tak? Teraz hak trzyma. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź. A dzień dobry, chodź. A chodź do mnie. A łobuzie jeden, chodź. A chodź do mnie. Łobuzie jeden. A łobuzie jeden. Łobuzie jeden. Grzeczny bądź. Tu masz bąki. Ci zabiję bąki. Prr. Uciekaj, bo wiesz, później ruszy na ciebie. To nie są żarty. On ma takie też, tak przydła, a później idzie jak huragan. No dobra, popędzimy go, obejrzymy dmuchawę. Haja! Hej! Ola!
Poszedł, hej! Ola! O, tu jest właśnie ta dmuchawa, jest wirnik, który chodzi na dużych obrotach, proszę. To idzie jak burza. I stąd już siano łapało tym wirem, bo jest wir powietrza i to moment. Ona jest sprawna. Jak ktoś umie na łożysko tu smaru wsadzić, silnik postawić, a tylko tu prąd mieć. I gna. I rurę tam podłączyć, okienko odsunąć i przyczepę taką siana to wrzuci, to jest parę minut. Ona wywala się na ziemię i tylko 2 ludzi stoi z widłami i ona ma bardzo dużą przepustowość. No możemy tam wejść. To jest drabina, żeby wchodzić było na przyczepy z kostkami, no nie? Do rozładunku. I zejść i wejść to służyła. A położyłem ją dlatego, że jakbym zostawił tu przy murze, to by przyszedł i by ją połamał. Bo mi miał pretensje, stoi coś, no to trzeba przewrócić. Też to jest tego normalna zasada. Stoi, przygląda się na krówki. Ładny obrazek. Krówki mu pachną. Jest kawał aparata. O proszę, jaki to ma balast. Chodzi. Także jeszcze jej na złom nie wywiozną, może się kiedy przyda. A może mówię, kupię kawał kabla, wezmę elektryka i może byśmy jak nie pierwszy, to może drugi pokos byśmy coś pokazali. Internautom jak to było. Idziemy na górę. Tu za mną. Uwaga na te belki, nie uderzyć głową pod belkę. Tu jest siano w kostkach, z tego roku przywiezione. Tu się będzie składać następne, bo jeszcze będzie ta wielka przyczepa. No i będzie to, co dziś skosił, zastawił i jeszcze będzie drugi pokos. Trzeba nam tego siana trochę. To się robi tak. Do tego są widełki. O, można zobaczyć. Tam ona stoi. Ona ma 2 kółka i 4 nogi. I można ją normalnie odchylić i na kółkach przyciąć. A jeszcze siana będzie. Cichutko. Cichutko. Jeszcze nie pora karmienia. Tak, jaskółki są. Tu są, bo one się gnieżdżą. O, tu jest gniazdko. Tam jest kilka gniazdek, są młode. Mają gniazdka, gnieżdżą się. (22 na koniec koszenia były boczki. To nieźle. Ale chyba pokarmu jest mało, bo i biły się między sobą i... Także... Tam przy tym bokraniu to jest pokarmu. Co się kryje w stodole? Sobota, niedziela, potężne upały. No i żeby ratować, potężne upały to jedna sprawa, to tam upały to nie straszne. Można pracować normalnie, nie? Jest lato i ma być ciepło. Ale zaczęli straszyć deszczami, burzami, nawałnicami, żeby po prostu ratować, szybko zebrać z pola to co było suche. No to tutaj tak sobie pomyślałem, przecież kolega ma lawetę. Ma dużą lawetę, na którą mogę, bo ja na swoją przyczepę ładuję 120 kostek. To jest taka zwykła stara przyczepa transportowa, a na lawetę można włożyć tych kostek razy 5. No i na A szybkości. chociażby 4. Na szybkości zostało przyciągnięte takie cudo. Tutaj jest 600 kostki włożone, żeby po prostu to schować, uratować przed deszczem. No bo straszyli. Deszcz nie spadł, fakt, nie spadł. Nie było żadnej burzy, nie było żadnej nawałnicy, no ale jak straszą, a masz suche na polu, no to kurde, przyszłaby jedna nawałnica i to by było czarne. To by było czarne i zmarnowane, nie? Jak to się mówi. Trzeba było szybko się uwijać. Także pojechałem do kolegi Krzysztofa na szybkości. Telefon do niego. Krzysiek, masz taką lawetę dużą. Można skorzystać. Przyjeżdżaj, bierz. Trzeba ratować. Bo mówi deszcz też, on mówi też może popadać. No i tego. No było roboty to załadować. Teraz będzie robota to rozładować. Bo powiem co, jak się wozi taką niedużą przyczepą, no to tak, jedziesz na pole,
załadujemy tam te 120 kostek, przywieziemy na oborę, rozładujemy, w międzyczasie siądziesz sobie na przyczepę, przejedziesz się, masz czas na odeschnięcie, na odpoczynek. Taki wagonik załadować, no to jest... A teraz go rozładować to też będzie, trzeba będzie pół dnia stać pod oborą i tylko... A to widłami A czym? A ja To już nie koparką, panie. nie ładowarką. To widełką ja układałem, brat Radosław podawał. No trzeba się tego nagimnastykować, ale udało się to zabezpieczyć. Fajna taka praca w słońcu. Bardzo fajna. Człowiek nie marznie. Nie. A wiesz jaka jest fajna praca w zimę, jak się pójdzie do lasu? Jest minus 15 mrozu, rozpali się ognisko i wyrabia się drewno na opał? Też jest fajna. Fajne. A wiesz jak jest fajnie jesienią, jak jest jesienna słota i człowiek coś robi na podwórku, na zewnątrz i wieje wiatr, pada deszcz i wejdziesz do ciepłego domu. Jak wtedy niewiele trzeba do szczęścia. Wystarczy jak- ciepły kąt, Jak to dobre. ciepła herbata, w piecu się pali. Super, I miła żona obok. I miła żona z dobrym obiadem. tak jest. To już takie dodatki ekstra. Dodatki kobieta ekstra. Z dobrym obiadem. Dodatki ekstra, tak jest. A lato, no cóż, no ciepło, fajnie. Ja nie narzekam. Ja też nie. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Firma Zapas przygotowała 500 sztuk noży. Link jest w opisie na dole, możecie zamawiać. Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Łap Goblina, Michała Sapałę, Michała Albinowskiego oraz Pawła Batko i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. O, wielkie wrażenie robi. Tak? Wyjść. O, i teraz już tu. Opa. To nie jest nasz pierwszy raz tutaj.